witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę jakby z kolejną częścią takiego filmu, który nagrywałam na samym początku kanału, czyli Save One, Drop One. Postanowiłam takie coś nagrać, bo mam dużo nowych książek na biblioteczce. W biblioteczce sporo książek też już przeczytałam. No i postanowiłam troszkę zabawić się w tą grę jeszcze raz. No i mam 20 tytułów książek przygotowanych, natomiast dzisiaj nie będę ich losować jakoś tak papierowo, ale zagram trochę w koło fortuny i będę pokazywać od razu okładki książek. Nie wyjmowałam wszystkich spółek i nie brałam z Legimi, tylko mam po prostu zdjęcie okładek, które będę pokazywać od razu tutaj Wam bezpośrednio. Więc chyba bez zbędnego przedłużenia zacznijmy tę zabawę. No i pierwsza książka. Ja będę losować dwie książki i potem będę pokazywać dwie książki na zdjęciach. A więc pierwsza książka, albo od razu będę pokazywać, to jest numerek 3. A numerek 3 to jest książka o teorii wielkiego podrywu. Także tutaj sobie aż zanotuję na mojej papierowej liście, że to jest pierwsza para. Czyli teoria wielkiego podrywu. No i przechodzimy do drugiej pozycji. Kręcimy kółkiem. A drugą na liście jest książka Asystentka. To jest bardzo oczywisty wybór, ponieważ Asystentka jest to książka Karoliny Jaskuły. Ja o niej mówiłam. Ta książka wybitnie mi się nie spodobała. Teoria wielkiego podrywu, troszkę treści, to jest książka o serialu o tym samym tytule, który kocham i uwielbiam i bardzo się cieszę z tego, że jakby ta książka powstała i cieszę się, że jest w końcu w mojej biblioteczce, bo długo się do niej zbierałam, bo czekałam na jakieś promocje, a w końcu postanowiłam, kurczę, no nie kupuję nic ostatnimi czasy, chociaż teraz troszkę się zmieniło, bo znowu się jakieś książeczki pojawiły nowe, no ale powiedziałam sobie, nie kupuję ostatnio nic praktycznie, więc kupię sobie tą książkę. No i to jest właśnie o pracy, o ludzie z tego serialu, nie tylko aktorzy, ale też producenci, ci, którzy pracowali na planie, scenarzyści, twórcy pomysłu, opowiadają właśnie o tym, jak ten serial powstawał. Więc dla takiego fana serialu, jakim jestem, to jest super gratka. Natomiast Asystentka jest to książka, w której asystentka zakochuje się, na tyle na ile pamiętam, postarałam się wyprzeć tą książkę z mojej pamięci, zakochuje się w swoim szefie. No i to jest taki głównie erotyk, ale takiej bardzo słabej jakości. Chociaż pomysł mi się podobał, to wykonanie niezbyt. Więc w tym wykonaniu, nie wykonaniu, tylko w tym losowaniu wygrywa teoria wielkiego podrywu. Ja potem pokażę chyba wszystkie wygrane jakby książki. No i co? Dwie już za nami. Zostało do wyboru jeszcze 18 książek, więc lecę z kolejną parą. Mam nadzieję, że tą asystentkę usunęłam z tego koła. Kolejna książka jest to numerek 15. I numerek 15 jest to Anna Karenina. Ja chcę przeczytać ją w oryginale, nawet mam tutaj ją w oryginale. Natomiast nie wiem, kiedy to się wydarzy. Okej. No, Anna Karenina, to chyba wszyscy wiedzą, jak. Różne okładki są, tak? Ja mam tutaj na przykład polską taką. Tu mam też wydanie bardzo stare Anny Kareniny, jeszcze w takim skórkowym wydaniu, w jakby 2 tomach. A zdejmę
Mam nadzieję, że nic mnie nie postrzeli. A tu mam wydanie rosyjskie w jednym wydaniu, w jednym tomie. Więc ile wydawnictw, tyle wydań. Czyli to jest pierwsza pozycja. Pierwsza z pary. Oczywiście jej nie usunęłam, więc zaraz ją usunę. Tylko się wylosuje kolejna książka. A niech będzie. To będzie Spowiedź chuligana. Spowiedź chuligana, czyli Spowiedź chuligana, jest to zbiór poezji Jesienina. Ja niedawno w ogóle za poezją nie przepadałam i naprawdę poezja mi nie szła kompletnie. Natomiast w poezji, jak już wyjęłam Annę Kareninę, to pokażę. W poezji Jesienina się zakochałam, czyli taką mam dosyć rosyjską parę. I tutaj wybiorę chyba bardziej Spowiedź chuligana, ponieważ zakochana jestem w tej książce i w tym wydaniu i ogólnie w poezji Jesienina i to, jaką transformację swoją nam tu pokazał, też jest fajne i cudowne i bardzo mi się podobało. Natomiast Annę Kareninę od czasów studiów bardzo się jej boję przeczytać, bo nie wiem, jakiś taki strach pozostał po poprawkach, które miałam. Nie wiem, czy konkretnie na Annie Kareninie miałam poprawkę. Natomiast z literatury rosyjskiej 2 lata, 2 semestry miałam poprawkę. I chociaż nie, 4 semestry chyba miałam poprawki. Coś koło tego, nie wiem, ale zawsze z literatury rosyjskiej miałam poprawki i jakoś ta Anna Karenina przeraża mnie do tej pory. Ale czas ją przeczytać, bo to jest rosyjski klasyk i chcę się z nią zapoznać, bo dużo ludzi chwali. No i ja też w sumie chciałabym troszkę się zapoznać taką klasyką. A trochę jeszcze tutaj klasyki będzie. Także zabieram się za trzecią parę. No i trzecią parą będzie pierwsza z pary. To są Wiedźmy Kijowa. Czyli książka Łady Łużyny. Tak, Łada Łuzina. Ukraińska autorka, ukraińska książka. Jestem ciekawa, bo bardzo interesuje mnie ta tematyka. I tak naprawdę już od dłuższego czasu chciałam się z nią zapoznać i w końcu kupiłam 2 tomy. Mam je na półce, więc będą czytane na pewno. Ajajaj. No i druga, a w zasadzie 2 książki z drugiej pary, bo to jest dylogia, którą przeczytałam i którą kocham. Jest to książka, a w zasadzie książki Weroniki Ancerowicz, For Sure Not You i Maybe You, czyli pierwszy i drugi tom dylogii. Nie wiem, co wybrać, bo For Sure Not You i Maybe You to była książka, która no nie spodziewałam się czegoś tak dobrego po polskim autorze, bo mało ich wybieram, ponieważ na ogół jak wybieram, to te książki mi się nie podobają. A tutaj właśnie była taka szkolna atmosfera, From Enemies to Lovers, które bardzo lubię. No i z drugiej strony mam Wiedźmy Kijowa, które chciałabym przeczytać, bo to jest taka fantastyka, gdzie w Kijowie dzieje się akcja. Mamy trochę nawiązania do takich klasyków, bo jest tam nawiązanie do Bułhakowa, Mistrza i Małgorzaty, których nie skończyłam. Której książki nie skończyłam, którego. Natomiast wybiorę Wiedźmy Kijowa, bo jeszcze ich nie znam, chciałabym się zapoznać. I w zasadzie dam jej taką szansę i taki kredyt zaufania. Czwarta para. Nie dawałam tutaj wszystkich książek, które lubię, więc też jestem ciekawa, jak te pary się potoczą. Mam książkę Słonecznikowa zima. Słonecznikowa zima, książka dziecięca, w której córki
są jakby, mieszkają z ojcem od jakiegoś czasu. Ja się nią niedawno zachwycałam u siebie na Instagramie i chyba na YouTubie też się zachwycałam w którymś filmie tą książką. Ale mamy tutaj dwie dziewczynki, które próbują sobie poradzić ze stratą mamy. Mieszkają z ojcem, który też nie umie sobie poradzić tak naprawdę z tą utratą swojej ukochanej. Bo nawet jeżeli oni się rozstali, to bardzo się kochali. A w zasadzie ojciec kochał mamę i cały czas miło ją wspomina i też nie umie sobie poradzić po jej utracie. No i wylosowałam właśnie kolejną książkę do tej pary. Jest to 13 karta. Nie wiem, jak jest po polsku, bo podejrzewam, że nie tak, ale ja ją czytałam po rosyjsku i nazywa się ona 13 karta. Jest to książka Majka Omera. Mike Omer jest tłumaczony na polski, ale nie wiem, czy ta konkretna książka jest po polsku, więc tłumaczę ją 13 karta. Natomiast ona ma jakiś angielski inny tytuł. No i mamy właśnie 13 kartę. Jest to taki kryminał, gdzie zabita jest wróżka. Stąd nawiązanie tytułu 13 karta. Właśnie jest zabita wróżka, no i dwojga z śledczych próbuje rozwikłać sytuację. Obie te książki są cieniutkie, bo Mike Omer, gdyby nie czcionka, która jest ogromna, to myślę, że miałby z 50 stron, czyli to licząc, to nie jest taka książka, tylko opowiadanie. Natomiast ma 125 stron i książka Słonecznikowa Zima też ma coś koło tego. Ale przez to, że ja jestem zachwycona właśnie Słonecznikową Zimą i o tym, że jest to książka dziecięca, ale napisana w tak cudowny sposób, no to w tej parze wybieram Słonecznikową Zimę. I nie będę już tak gadać długo, bo trochę zajdzie, już mam, widzę, 12 minut materiału, więc ukryć kartę i lecę z kolejnym wyborem. No i książka, która jest za mną, a w zasadzie to jest książka z tematyki, którą lubię, a jest to Człowiek o 24 twarzach. O Jezus. Ja nie będę wyjmować jej tutaj, bo mam ją w zdjęciu, czyli Człowiek o 24 twarzach, czyli Billy Milligan, najcięższy przypadek rozszczepienia osobowości. Ja podejrzewam, że ta książka mi się spodoba, chociaż ja jej jeszcze nie czytałam, nie zapoznałam się z nią, bo jakoś tak cały czas siedzę w tematyce Jeffrey'ego Dahmera. W sensie cały czas ta książka jakby Dahmera tak mnie trzyma od Billy'ego Milligana z daleka. Śmiesznie by było, jakby wpadła tutaj, ale nie. Wpadła w zupełnie innej tematyce i wpadła książka Dziewczynka z parku. Jest to też książka z tematyką dziecięcą i tutaj z kolei dziewczynka próbuje sobie poradzić i w zasadzie pokazuje, jak jej mama również radzi sobie z utratą tatusia, który zginął i chorował. I ta dziewczynka bardzo kocha ptaki, bo jej tata jakby cały czas uczył ją tego. To jest lektura teraz mojej mamy, stąd znam tę książkę. Więc nie wiem, co wybrać. Ale skoro Billy'ego Milligana nie czytałam jeszcze i tak jakoś nie zbiera się szybko, żebym ją zaczęła, no to wybiorę Dziewczynkę z parku, bo niedawno pojawił się post na Instagramie, a ja jestem zachwycona tą książką, więc wygrywa Dziewczynka z parku. Kolejna para książek. Jestem ciekawa, co wyjdzie, bo te pary są dosyć ciekawe. No i mam książkę, której nie polubiłam i czytałam ją 1,5 roku, bo od lutego 2022 roku i jest to książka, do której post pojawi się teraz na Instagramie, czyli dzisiaj, a jest to mianowicie Daisy Jones and the Six. Biografia zespołu, który nie istniał, napisana w formie wywiadu, czyli pomysł fajny, natomiast realizacja postaci i wszystko, co się działo tam, nie do końca mi się spodobało, dlatego ta książka nie przypadła mi do gustu i nie jest jakąś moją ulubioną książką.
Chociaż nie skreślam jeszcze do końca Taylor Jenkins, bo no nie chcę jej skreślać. Wszyscy się nią zachwycają, a jestem ciekawa innych jej książek, które nie są wywiadami. Może ona w tym gatunku po prostu sobie nie radzi, albo po prostu ciężej jest stworzyć jakby postacie podczas wywiadu. Podobała mi się końcówka, podobał mi się początek, natomiast środek kompletnie nie. Kolejna para, w sensie kolejna książka do tej pary, czyli już do 6. pary, to toksyczne dziewczyny, czyli dziewczyny, które są w szkole z internatem, zamknięte, ponieważ trwa tam zaraza. Jestem w trakcie tej książki i jako, że Daisy Jones the Six mi się nie spodobała, to wybieram tutaj łatwo toksyczne dziewczyny, bo może to mnie też trochę zmotywuje do tego, tak wyszłam z kadru, przepraszam, żeby skończyć w końcu tę książkę i żeby już zakończyć temat właśnie tej książki Rory Power i przejść do kolejnej, którą też mam. Też po rosyjsku, bo jakoś ostatnio zauważyłam, że te książki rosyjskie, w szczególności takie wydania, które ja wybieram, czyli takie, one są tańsze, bo ta książka, proszę, kosztowała 25 zł, jest to Anna Karenina, piękne wydanie, kosztowała 25 zł, więc te rosyjskie są tańsze i bardziej mi się podobają te wydania i ciekawiej mi się czyta, bo mogę szlifować mój język. Więc zauważam, że są tańsze, stąd też więcej książek po rosyjsku u mnie ostatnio. Chociaż to też się zmienia, bo jak jakieś promocje znajdę, to też pojawiają się polskie. Tak jak na przykład Teoria Wielkiego Podrywu, czy teraz niedawno kupione 2 tomy, 2 książki, ale 3 tomy książek o Matce Smoków. Także pojawiają się polskie. No i kolejna książka, którą też byłam swego czasu zachwycona, jak ją czytałam, jest to film, nocny film Marisha Pessl. Thriller o takim reżyserze horrorów i jego tajemnicy, która w zasadzie w tym filmie, w tej książce nie do końca została rozwiązana i nie do końca mamy tam zamknięte zakończenie, więc fajnie by było, jakby Marisha Pessl trochę pociągnęła temat i jeszcze napisała 1 tom. Może to są takie plany, nie wiem. Natomiast właśnie wyszłam znowu z kadru, ale sobie to zapisuję, bo poznałam kolejną książkę do pary. I jest to Rebecca Daphne du Maurier. Więc Rebecca Daphne du Maurier jest to mroczna książka opowiadająca o dziewczynie. Główna bohaterka tak w zasadzie w książce nie ma imienia, co jest dziwne, bo główną bohaterką jest tytułowa Rebecca, który nie żyje już w książce, bo mamy młodego, w sensie już nie młodego, ale na nasze czasy młodego, na tamte czasy nie, wdowca, który wyjeżdża na francuską Rivierę i tam poznaje pewną dziewczynę, w której się zakochuje, ona się w nim zakochuje i on ją bierze do siebie do zamku, biorą ślub. Wszystko jest pięknie i przyjeżdżają do zamku, gdzie panuje Rebeka, która nie żyje, bo to jest jego była żona, która zmarła. I do tej pory tam panuje. Taka mroczna atmosfera jest w tej książce, czyli 2 mroczne książki. Ciężko mi wybrać, natomiast ja całym sercem wybieram chyba Daphne du Maurier, bo wiele jej książek już przeczytałam i każda jest lepsza niż poprzednia, a w zasadzie każda poprzednia jest lepsza niż następna i każda następna jest lepsza niż poprzednia, więc wszystkie książki mi się bardzo podobają. Nie wszystkie na tym samym poziomie, natomiast wszystkie są w moim sercu gdzieś tam głęboko, więc wybieram w tej parze Rebekę i przechodzę do kolejnej pary. Zostały nam jeszcze 3 pary, bo 6 książek, więc jestem ciekawa, jak to tutaj wyjdzie. No i na końcu pokażę oczywiście zwycięzców, ale to też nie jest tak, że ja będę wyrzucać te książki czy coś, tylko po prostu z tych par wybieram sobie jedną, którą naprawdę lubię. No i kolejną książką jest książka, której w zasadzie nie czytałam nigdy chyba w całości, a jeżeli czytam, to nie spodobała mi się, a jest to Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego. Ja planowałam ją przeczytać w oryginale, natomiast znalazłam właśnie to wydanie gdzieś w Biedronce, chyba za 10 zł, czy jakoś tak śmieszne pieniądze konkretnie. No i stwierdziłam, że ona do mnie chodziła zanim ją znalazłam. Zobaczyłam, że jest.
I stwierdziłam, nie, to musi być jakieś przeznaczenie, więc ją wybrałam. A to jest tematyka, która mi się spodoba, bo mamy tu Rodiona Raskolnikowa, który morduje staruchę siekierą. No i mamy tam rozważania właśnie takie psychologiczne jego i jak on sobie radzi z tą traumą całą. Więc to jest taka tematyka bliska mojemu sercu. Oj, 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 oj. Z 8 pary będzie mi ciężko wybrać, bo to druga książka to jest książka, o której już mówiłam właśnie na filmie, czyli książka o Jeffrey Dahmerze, Ołtarz Śmierci. Szkoda, że nie ma jej w Polsce, ale może wyjdzie, a może ktoś będzie chciał. I jest to książka Briana Mazdersa, więc jak ktoś zna rosyjski, to polecam właśnie tą, a po angielsku też jest, więc jeżeli ktoś chciałby przeczytać po angielsku, to też polecam, bo naprawdę świetna książka o Jeffrey Dahmerze, czyli cała jego historia, nie cała, bo nie dochodzimy do śmierci Jeffrey'ego Dahmera, chociaż na początku w takiej wklejeczce jest o tym, że zmarł w więzieniu, a konkretnie, że go zabito w więzieniu. No i tutaj pomimo tego, że chcę przeczytać Zbrodnię i karę, to jednak Jeffrey Dahmer tutaj wygrywa. Chyba by ze wszystkimi książkami wygrał, bo jednak Jeffrey Dahmer bardzo, ta postać mnie interesuje i ciekawi. Więc zostały nam jeszcze 2 pary książek. Jestem ciekawa, jak to tutaj wyjdzie w praniu. Więc w zasadzie zostały nam tylko 2 losowania. No i pierwsza z książek, to jest też książka, którą czytałam niedawno, czyli Daphne du Maurier, druga z jej książek i Zatoka Francuza. Ja czytałam po rosyjsku, ale pokazuję Wam polskie wydania. Książkę dosyć długo ją czytałam, bo nie mogłam jakby wejść w ten klimat książki. Natomiast myślę, że to przez to, że byłam w takim lekkim zastoju czytelniczym i musiałam dokończyć inne książki, które mi trochę zaśmiecały w głowie miejsc, bo cały czas myślałam, że trzeba je przeczytać, trzeba się z nimi zapoznać. Tak więc przeczytałam właśnie Zatokę Francuza i jestem zachwycona, bo kolejna książka właśnie Daphne du Maurier, która do mnie przemówiła i która naprawdę mi się spodobała. No i losuję właśnie jej parę, więc jestem ciekawa, co tutaj wyjdzie. Pozostałe 3 książki i będzie ciężko wybrać. Na ostatnią parę zostały książki, których nie czytałam, natomiast tutaj będzie ciężko, bo to są 2 różne, dwie różne książki, a mianowicie wylosowana została, zaraz znajdę zdjęcie, książka Autobiography. Książka o 2 chłopcach zakochanych w sobie, ale pochodzących z mormońskiej takiej społeczności. Więc też ciężki temat. Tak jak w Zatoce Francuza mamy damę dworu, a w zasadzie żonę majętnego mężczyzny, która ucieka od niego, bo ma już dość życia w Londynie i ląduje w ich majątku, ale na takiej wsi kornwalijskiej i tam znajduje swoje schronienie właśnie Francuz, w którym ona się zakochuje, on się w niej zakochuje. Spodziewałam się takiego zakończenia, ale łamiące jest serce zakończenie. Więc, ale nie będę zdradzać, ale dla mnie łamiące serce, bo spodziewałam się czegoś innego i tak końcówka pięknie szła do takiego zakończenia, natomiast nie wyszło. I w zasadzie chyba każda książka Daphne du Maurier ma takie trochę szokujące zakończenie, którego czytelnik się nie spodziewa. Tak teraz myślę i chyba właśnie tak jest. Ale tak myślę teraz o zakończeniach w Daphne du Maurier i przypomina mi się opowiadanie z książki Ptaki i inne opowiadania o górze. Jakoś tak cały czas do mnie mówi to opowiadanie, jak czytam i właśnie Zatokę Francuza też co chwila powracało. A tutaj właśnie mamy 2 chłopców zakochanych w sobie, mieszkających w społeczności mormońskiej i jak to tam ich życie wygląda, bo jeden jest takim zagorzałym mormonem, z kolei drugi jest jakby nieuczestniczącym w życiu mormońskim synem byłej mormonki, trochę takiej wyklętej ze społeczności.
No i chyba tutaj wybiorę autobiografię, bo jednak ta książka chyba bardziej do mnie przemawia z tych dwóch. No i zostało mi tutaj w ostatniej parze książki, właśnie zostały mi dwie książki, których nie czytałam. Chociaż z jednej znam film, a drugą po prostu o niej słyszałam. No i a propos filmu, no to mam książkę Dziennik Bridget Jones Helen Fielding. Ja mam właśnie w tym wydaniu tę książkę tutaj. To jest książka, no wiadomo, o Bridget Jones, która tam różne perypetie są takie trochę miłosne, niemiłosne. No i mam drugą książkę w spisie, to jest Almond, książka Von Pyung-son. Nie wiem, czy tak się czyta jej nazwisko. Jeżeli nie, to przepraszam, bo niestety nie znam koreańskiego. Natomiast autorkę poznałam na targach książki. Jestem z tego bardzo zadowolona. No i tutaj mamy Bridget Jones perypetie miłosne i nie tylko miłosne właśnie naszej tytułowej Bridget Jones. A w Almondzie mamy dosyć poważniejszą tematykę, bo w Almondzie mówimy o tym, że jest mowa o tym, że jest chłopak, który nie odczuwa praktycznie żadnych emocji. I tam giną jego siostra wraz z mamą. On przejeżdża gdzieś do innej rodziny i tam jest chłopak drugi, który przeżywa wszystko aż zanadto. To wiem właśnie z opisu tej książki. No i tutaj z tego wszystkiego, że znam właśnie Bridget Jones z filmu, no to tutaj wybieram Almond, bo chcę poznać tę historię. Także pokażę Wam książki, które dzisiaj zwyciężyły. Było ich 20, a mamy tylko 10 zwycięzców. Także wygrała książka Ołtarz Śmierci, książka o Jeffrey Dahmerze. Drugą książką, która wygrała, jest książka o serialu Teoria Wielkiego Podrywu. Jest to książka też w formie wywiadu z różnymi osobami. Kolejna to Autobiography. Książka, nie będę już mówić, ale naprawdę młodzieżówka, świetnie napisana, ważna, uważam. Słonecznikowa Zima, książka dziecięca, ale mogąca nauczyć również rodziców oraz osoby dorosłe, które nie mają dzieci, a znalazły się w posiadaniu tej książki. To też dobra książka. Kolejna książka to Wiedźmy Kijowa, bo chcę poznać historię i chcę zobaczyć, jak piszą też ukraińscy autorzy. Toksyczne dziewczyny, książka, którą czytam już dość długo, ale w końcu jesień, klimat dobry, więc jest spoko. Kolejna Siergiej Jesienin, spowiedź chuligana, poezja. Dziwne rzeczy. Kolejna to jest właśnie nasz Almond. No i zostały dwie, czyli Rebeka, bo Daphne du Maurier kocham, oraz Dziewczynka z parku. Kolejna książka dziecięca, ale pokazująca również dorosłym wiele takich dobrych rad i nie wiem, jak to nazwać, ale taki piękny klimat przekazuje. Jak pogodzić się z traumą i nie tylko. Także to byli zwycięzcy w Save One, Drop One. Przegranych też znacie. No i dzięki za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Życzę Wam miłego tygodnia. Przyszły film to już będzie chyba TBR na przyszły miesiąc. Mam nadzieję, że uda mi się w końcu wypełnić TBR w jakimś procencie. Bo tak szczerze nie wiem, czy mi się udało w tym miesiącu cokolwiek z TBR-u przeczytać. Nie zdradzę, ale nie wiem. Może, ale nie powiem. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!